Zjawy pojawiające się tuż obok łóżka, światła lub telewizory, które samowolnie włączają się i wyłączają, tajemnicze głosy i płacz dziecka niosący się przez ciszę nocy z pustego pokoju. O tych i wielu innych zjawiskach informują goście hotelowi w różnych częściach świata. Jeśli te zjawiska należą do rzeczy, których nie chcielibyście doświadczyć podczas wakacji, ku przestrodze przedstawię Wam dzisiaj kilka obiektów, których radziłabym unikać. Jakie sekrety przeszłości kryją te nawiedzone hotele? Ten średniowieczny budynek ma bardzo długą przeszłość. Został zbudowany w 1145 roku i stoi na przecięciu linii geometrycznych, czyli osi czasu, po której płynie tajemnicza energia Ziemi. W miejscach, gdzie ta energia wychodzi na powierzchnię, pradawni obywatele Europy wznosili kamienne pomniki, jednak wszystko przyćmiewa fakt, że po zmroku ten bajkowy hotel zamienia się w horror. Hotel Ancient Ram Inn jest uważany za najstraszniejszy hotel w Wielkiej Brytanii i jeden z najbardziej przerażających domów w historii. Obecnie dom ten zamieszkuje kilkanaście duchów i z tego też powodu nie można już w nim nocować. Czasami duchy te przybierają postać bezkształtnych, ciemnych cieni, innym razem pojawiają się w konkretnej postaci. Ponoć w XVI wieku w pokoju znajdującym się na poddaszu zamordowano córkę miejscowego karczmarza, a dziś goście hotelowi słyszą w nocy odgłos, jakby ktoś ciągnął coś ciężkiego po podłodze. Okazuje się, że pojawienie się w tym hotelu ducha to najłagodniejsza rzecz, jaka może się tu przydarzyć człowiekowi. Istoty czasami bywają agresywne, przesuwają meble po pokoju, unoszą przedmioty w powietrzu. Usłyszeć też można różne przerażające dźwięki. Bywa też i tak, że goście hotelowi są nawet fizycznie atakowani przez niewidzialną siłę. Ponoć jeden z gości został zaatakowany we śnie przez niewidzialną siłę, która przyciskała go do łóżka i paraliżowała. Szereg innych gości w tym samym czasie ponoć doświadczyło podobnych zdarzeń. Kobiety są atakowane przez inkuba. Jeden z łowców duchów powiedział, że poczuł, jak jakaś siła popycha go mocno w plecy, a gdy tylko chwycił się drewnianej krokwi, poczuł, jak ona drży. Inni świadkowie mówią, że jakieś niewidzialne ręce popchnęły ich z taką siłą, że spadli ze schodów. Na zdjęciach często widać cienie, smugi, zamglenia i orby. W 1999 roku sfotografowano zamglony wysoki obiekt. Da się tutaj również uchwycić przerażające nagrania dźwiękowe. Wszystkie te zdarzenia można by śmiało przypisać działaniom agresywnego poltergeista, ale ten przypadek wydaje się nieco bardziej skomplikowany. Nocą w budynku słychać płacz i lament dzieci oraz żałosne krzyki. Umieszczenie w pokoju zabawek wcale nie łagodzi sytuacji. Mrożące w żyłach dźwięki nadal się tu pojawiają. Wygląda na to, że za wszystkimi tymi tajemniczymi zjawiskami może kryć się mroczna przeszłość tego miejsca. Hotel został zbudowany na liczącym 5000 lat cmentarzu, który najprawdopodobniej służył również jako miejsce składania ofiar, bowiem pod schodami hotelu odkryto ceremonialne sztylety i szkielety małych dzieci. Według właścicieli hotelu dzieci zostały złożone w ofierze pogańskiemu bogu, dlatego lamentowi upiornego dziecka towarzyszy pojawienie się starożytnej kapłanki. Hotel Lexington niegdyś znajdował się na rogu ulic Michigan i 22. To tam w 1929 roku mieszkał najsłynniejszy gangster Al Capone, kiedy zlecił największą egzekucję, nazwaną masakrą Świętego Walentego. Według legendy teraz w tym hotelu straszy jego duch wraz z całym jego gangiem. 14 lutego 1929 roku w garażu znajdującym się przy North Clark Street zostało zamordowanych 7 członków gangu George'a Morana.
Budynek od dawna nie istnieje, ale przechodniom zdarza się słyszeć przerażające krzyki i odgłos karabinów maszynowych. Wiele osób, które przystawało w tym feralnym miejscu, doświadczało irracjonalnego uczucia strachu. W miejscu garażu powstał skwer, na którym można spotkać mieszkańców okolicznych budynków, wyprowadzających psy na spacer. Podobno zwierzęta w tym miejscu dość często zachowują się dziwnie, podkulają ogony i przestraszone uciekają, skomlą i wyją. W tym 5-gwiazdkowym hotelu w Londynie nocowało wiele znanych osób, jak chociażby Mark Twain czy Oscar Wilde. Hotel został otwarty w 1865 roku i nakręcono w nim kilka znanych filmów. Hotel Langham zamieszkuje kilka nadprzyrodzonych istot i można je spotkać zarówno w piwnicy, jak i na strychu. Najważniejszym duchem jest cesarz Francji, Napoleon Bonaparte, który po obaleniu jego władzy spędza większość swojego wygnania. W piwnicy znikają różne urządzenia i przedmioty oraz słychać dziwne dźwięki, które przypisuje się zmarłemu cesarzowi. Kolejnym duchem jest zjawa wędrującego korytarzami młodego niemieckiego żołnierza. Mówi się, że tuż przed wybuchem II wojny światowej popełnił w tym hotelu samobójstwo. Na wyższych piętrach można spotkać eleganckiego lokaja z tacą w dłoni, jednak najbardziej aktywną zjawą jest duch niemieckiego księcia, który skacząc z okna popełnił samobójstwo, a goście wracający do swojego pokoju wcześnie rano mogą zobaczyć, jak jego zjawa przechodzi przez zamknięte drzwi. Towarzyszy temu nagły spadek temperatury. Parter dla odmiany to teren duchów służby w perukach, które niegdyś nosili. Widują ich goście oraz pracownicy hotelu. Często zdarza się, że goście zostawiają swoje bagaże u dziwnie ubranego portiera, a ich bagaż nie trafia do ich pokoju. Bagaże zazwyczaj są znajdowane w holu, czyli tam, gdzie wcześniej zostawili. Najstraszniejszym miejscem w hotelu jest jednak pokój numer 333. To tutaj zarejestrowano wiele przerażających zjawisk. Ponoć speaker BBC James Alexander Gordon miał się o tym przekonać na własnej skórze. Pewnej nocy mężczyznę obudziła błyszcząca kula światła, która powoli zaczęła przybierać ludzki kształt. Zjawa unosiła się pół metra nad podłogą i nie miała tylnej części nóg. Gordon próbował się porozumieć z duchem, pytając go, czego chce, ale ten nie odpowiedział, tylko wyciągnął w jego stronę rękę i powoli zaczął się do niego zbliżać. Speaker uciekł, mówiąc kolegom, co właśnie zobaczył, a kiedy wrócił z powrotem do swojego pokoju, duch nadal tam był. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że duch ten pojawia się zawsze w październiku. Mówi się, że duchem jest wiktoriański lekarz, który podczas miesiąca miodowego zamordował tu swoją żonę, a potem popełnił samobójstwo. Podobno wydarzyło się to w pokoju numer 333. To właśnie stąd pochodzi najwięcej doniesień o zjawiskach paranormalnych i objawieniach. W 2003 roku jeden z gości wymeldował się, pomimo iż pokój już opłacił. Ponoć ze snu wyrwał go duch, który gwałtownie potrząsnął łóżkiem. Congress Plaza to hotel, w którym niegdyś znajdowało się centrum dowodzenia najpotężniejszego gangu miasta, kierowanego przez Al Capone. Według świadków duch gangstera straszy tam do dziś, a spotkać go można najczęściej na 8. piętrze budynku. W budynku uznawanym za najbardziej nawiedzone miejsce w Chicago słychać muzykę organową i odgłosy ludzi jeżdżących na łyżwach na istniejącym tu niegdyś lodowisku. Ludzie fotografujący się wokół fortepianu ustawionego w tak zwanym złotym pokoju podobno nie pokazują się na zdjęciach, a w południowym budynku straszy duch mężczyzny z jedną nogą. Niegdyś w miejscu tego hotelu w małym miasteczku Jerome powstał jeden z najnowocześniejszych szpitali w Arizonie. Wkrótce potem przemysł wydobywczy upada, a szpital zostaje zamknięty. Miasteczko stopniowo stawało się miastem duchów, ponieważ większość ludzi przeniosła się do okolicznych miast w poszukiwaniu pracy.
W 2018 roku pozostało tu tylko około 450 mieszkańców, którzy nawzajem opowiadali sobie historie o tajemniczych zjawiskach. Większość duchów z wiadomych przyczyn pozostało w tym budynku do dziś. Jak wiemy, szpitale to zwykle miejsca, w których kumuluje się wiele negatywnych emocji. Nic więc dziwnego, że szpitale często są nawiedzone. Szpital Jerome po jego zamknięciu pozostał całkowicie opuszczony przez 44 lata. W dzisiejszym hotelu można spotkać duchy dzieci. Wielu gości oraz personel hotelu od czasu do czasu słyszy lub widzi 5-letnie dziecko biegające korytarzem na 3. piętrze. Czasami płacze, innym razem się śmieje. Lubi się także pojawiać na skraju łóżka w różnych pokojach hotelu, gdzie w milczeniu wpatruje się w osobę śpiącą na łóżku, po czym znika. Na 3. i 4. piętrze można też usłyszeć noworodki, którym towarzyszy zapach pudru dla niemowląt. Ponadto goście tego hotelu zgłaszają, że słyszą ciężki oddech, kaszel, a nawet głosy dochodzące z pustych pokoi. Z pustych pomieszczeń dobiegają także zapachy kwiatów, kurzu, cygar, a nawet whisky. Bardzo często są problemy ze światłem, które samoistnie się włącza i wyłącza oraz dziwnie zachowuje się winda. Wybudowany w 1898 roku w trakcie trwania Złotej Gorączki i usytuowany na Alasce, The Gordon North Hotel przyciągnął wielu poszukiwaczy złota. W pokoju numer 23 zatrzymał się jeden z nich, Klondike. Mężczyzna udał się w daleką podróż w celu wzbogacenia się, a jego narzeczona Mary miała czekać na jego powrót. Od tego momentu historia przybierała wiele różnych wersji. Jedni twierdzą, że kobieta zamknęła się w pokoju, chowając się przed zbójnikami. Inni mówią, że zmarła na nagłe zapalenie płuc. Podobno personel hotelowy znalazł ją ubraną w suknię ślubną, martwą w pokoju. Od tego czasu straszna Mary błąka się po hotelu, naprzykrzając się gościom, którzy zdecydują dzielić z nią pokój numer 23. Kolejna plotka głosi, że w pokoju numer 14 czasem samo zapala się światło, pomimo że nikogo tam nie ma. Niestety hotel pozostaje zamknięty od 2002 roku. Jeśli jednak ktoś chce spotkać Mary, musi poczekać na kolejnego śmiałka, który zdecyduje się wskrzesić podupadły już interes. Zabytkowy budynek z XV wieku został przekształcony w hotel w 1919 roku. W ciągu swojej wielowiekowej historii hotel ten przyciągał gości ze Szwajcarii, a później nawet i sławnych poetów, i śpiewaków operowych, i polityków. Pokój, który wynajmował dyktator Benito Mussolini, jest najstraszniejszy w całym hotelu. Goście coraz częściej czują się w tym pokoju nieswojo i mają wrażenie, że nie są tu mile widziani. Narasta uczucie niewyjaśnionego lęku, niepokoju, nerwowości, a nawet przerażenia. Goście niemal jednogłośnie mówią, że czują się tak, jakby w pokoju ktoś lub coś ich obserwowało. Te uczucia są tak silne i nieprzyjemne, że nie pozwalają nawet zamknąć oczu. Jednak najstraszniejsze jest to, kiedy czują na twarzy oddech czegoś niewidzialnego. Oprócz tego pojawia się także duch mężczyzny otoczony różowym blaskiem. Hotel Burkianti jest wręcz naszpikowany duchami, ponieważ goście zgłaszają również obecność innych zjaw. Ponoć wielu z nich widziało ducha dziecka podskakującego na korytarzu, kobietę siedzącą na krześle, która robi na drutach, czy pokojówkę, która we wczesnych godzinach rannych nadal wykonuje swoją pracę. Nie wiadomo, co się dokładnie kryje za tymi zjawiskami, ale zakłada się, że przyczyna jak zawsze tkwi w dalekiej przeszłości. Budynek ma długą historię i można tylko spekulować, do jakich wydarzeń doszło między jego murami. W latach 30. XX wieku w tym hotelu wydarzyła się straszna tragedia. Pannie młodej, biorącej ślub w tym okazałym wyglądającym jak zamek budynku, w pewnym momencie, kiedy schodziła ze schodów, zapaliła się suknia. Przyczyną były świece, które poustawiane były wszędzie.
Kobieta ta wpadła w panikę i próbując zdjąć suknię, potknęła się i spadła ze schodów. Poniosła śmierć na miejscu. Ale jej duch mieszka tutaj przez dziesięciolecia. Najczęściej jej ducha widuje się na schodach, na których rozegrała się ta tragedia, ale można go też spotkać w sali tanecznej. Zawsze ma na sobie suknię ślubną z epoki i unosi się z niej dym. Inni świadkowie słyszą dziwne odgłosy z pustego apartamentu nowożeńców. Innym duchem pojawiającym się w hotelu jest zjawa lokaja Sama Macauleya. Mężczyzna kocha ten hotel tak bardzo, że nie potrafi przejść na emeryturę. Pożegnał się z nim już kilka razy, ale zawsze do niego wraca. Ponoć swojemu koledze obiecał, że kiedy umrze, wróci do hotelu jako duch. Okazuje się, że dotrzymał swojej obietnicy. Mówi się, że jego obecności najczęściej informują światła, które samoistnie zapalają się i gasną. Innym razem otwiera i zamyka drzwi, a nawet pomaga gościom z bagażami. Podobno jest tu także duch barmana, który zachęca pijanych gości, aby poszli spać. Z mrożącą krew w żyłach historią wiąże się pokój numer 873. W jego pobliżu można zobaczyć duchy dwóch kobiet, młodej dziewczyny i starszej pani. Mówi się, że to one nocą przeraźliwie krzyczą, a na lustrze pozostawiają krwawe ślady dłoni, których potem nie można zmyć. Podobno wszystkie te zjawiska są nadprzyrodzonym następstwem brutalnego morderstwa, do którego doszło w pokoju 873. Pokój ten był wynajmowany przez 3-osobową rodzinę, między którymi doszło do kłótni. Mężczyzna w złości zamordował swoją żonę i córkę, a potem sam popełnił samobójstwo. Dziś już nie ma tego pokoju. Krążą pogłoski, że to z powodu tych przerażających zjawisk postanowiono ten pokój zamurować.